Silent Loop 3. Chyba najbardziej wyczekiwane chłodzenie ostatnich miesięcy. Miałem wobec niego bardzo duże oczekiwania, bowiem jest to przecież flagowiec od Be Quieta. A sama dwójka, czyli poprzednik, to było bardzo udane chłodzenie, więc nic dziwnego, że po trójce oczekiwałem wszystkiego co najlepsze. Niestety, otrzymałem chłodzenie i jak zobaczyłem wyniki, byłem zdziwiony. Na tyle zdziwiony, że poprosiłem Be Quieta o kolejną sztukę tego chłodzenia. I nic to nie zmieniło. Finalnie Silent Loop 3 to jest chłodzenie, które jednocześnie kocham i nienawidzę. Zapraszam na recenzję Be Quieta Silent Loop 3 360. Standardowo zaczniemy od opakowania i jego zawartości. Silent Loop 3 przychodzi w charakterystycznym czarnym pudełku typowym dla Be Quieta. W środku chłodzenie zabezpieczono kartonową wytłaczanką, a sama chłodnica została dodatkowo opakowana w osobny kartonik. Wentylatory nie są fabrycznie zamontowane, musimy przymocować je samodzielnie. W zestawie oprócz samego chłodzenia znajdziemy zestaw montażowy dla procesorów Intel i AMD, dodatkowy brakiet do montażu chłodzenia na podstawkach TR4 i TR5, pastę termoprzewodzącą, rozgałęźnik na 3 wentylatory, buteleczkę płynu do uzupełniania układu, 3 trytytki oraz instrukcję obsługi. Be Quiet oferuje swoje flagowe chłodzenie w 3 wersjach: 240, 360 oraz 420 mm. Najmniejszy model kosztuje około 500 zł. Testowana dziś wersja 360 mm około 600 zł, a największy wariant 420 mm to wydatek rzędu 640 zł. Trzeba przyznać, że jak na produkt klasy premium, ceny szczególnie tych większych wersji są całkiem atrakcyjne, biorąc pod uwagę jakość, jaką te chłodzenia sobą reprezentują. Co ciekawe, obecnie są to ceny niższe niż w przypadku poprzedniej generacji Silent Loop 2. Najmniej zmian doczekała się chłodnica, właściwie nic się tutaj nie zmieniło. To klasyczny slim o grubości 27 mm z finami o gęstości około 20 sztuk na cal. Są one, jak w większości IO, żaluzjowane, czyli posiadają specjalne nacięcia, które wprowadzają turbulencję w przepływie powietrza. Dzięki temu skuteczniej zrywana jest warstwa graniczna, czyli cienka warstwa powietrza przylegająca do finów, która normalnie działa jak izolator cieplny. To z kolei poprawia efektywność przekazywania ciepła z aluminium do powietrza, a więc i wydajność chłodzenia. Na uwagę jak zawsze zasługuje Fillport, czyli zawór umożliwiający uzupełnienie lub wymianę płynu w przyszłości. Wiele chłodzeń ma taki zawór, ale to Be Quiet jako jeden z nielicznych pozwala na skorzystanie z niego bez utraty gwarancji. Co więcej, producent wręcz zachęca nas do tego, dołączając do zestawu buteleczkę płynu. To duży plus, bo realnie wpływa to na trwałość i żywotność całego układu. Zupełnym przeciwieństwem chłodnicy jest blokopompa. Tutaj zaszły zdecydowanie największe zmiany względem poprzedniej generacji. Nowa konstrukcja jest dość sporych rozmiarów i ma prostokątny kształt. Osobiście uważam, że to najładniejsza stylistyka blokopompy, jaką dotąd widziałem. Całość prezentuje się po prostu znakomicie. To chłodzenie bez wahania zamontowałbym w swoim własnym komputerze. Na topie znalazło się charakterystyczne użebrowanie z efektownym podświetleniem ARGB, które robi świetne wrażenie. Całość wieńczy subtelne logo producenta. Wygląda to bardzo elegancko i nowocześnie. Wnętrze bloku to czysta obsesja na punkcie szczegółów. Producent naprawdę się przyłożył i to widać. Silent Loop 3 otrzymał kompletnie przeprojektowaną blokopompę, w której zmiany widać nie tylko z zewnątrz, ale przede wszystkim wewnątrz. Najważniejszym elementem jest nowa konstrukcja bloku z rozbudowaną powierzchnią żeberek, aż 1800 mm². To nawet dwukrotnie więcej niż w wielu IO tej klasy. Tak duży wzrost udało się uzyskać dzięki bezśrubowemu montażowi podstawy, co oznacza, że cold plate nie jest przykręcony do bloku za pomocą tradycyjnych śrub, dzięki czemu można lepiej wykorzystać przestrzeń pod względem chłodzenia. Sama podstawa to ogromna powierzchnia miedziana, pokryta niklem z wyraźnym, centrycznym szlifem w kształcie stożka na środku. Szlif jest precyzyjny i dobrze wykończony.
Wewnątrz zmodyfikowano także ścieżkę przepływu cieczy. Teraz zaprojektowano tak, by ciecz skutecznie docierała do całej powierzchni podstawy, a nie tylko przechodziła przez środek. Całość blokopompy jest wyciszona za pomocą warstwy gumy znajdującej się pod jej obudową, co ma na celu ograniczenie przenoszenia drgań i hałasu. Sama pompa to konstrukcja trójkomorowa. Środkowa komora działa jak bufor dla cieczy, co teoretycznie ma zmniejszyć zawirowania i drgania. Całość napędza 6-biegunowy trójfazowy silnik sterowany sygnałem PWM. Teoretycznie ma być mega cicho, choć do końca tak nie jest. Przy maksymalnych obrotach pompa generuje słyszalny hałas i na wykresie jest to jedna z najgłośniejszych konstrukcji. Niemniej jednak więcej omówię podczas testu i podsumowania. Z bloku wychodzą dwa płaskie, czarne przewody o długości około 50 cm. Jeden to 4-pinowy kabel PWM służący do zasilania i sterowania pompą. Drugi to 3-pinowy przewód 5V ARGB, który niestety nie wspiera połączenia szeregowego. Uważam to za sporą wadę, bo ogranicza możliwości estetycznej i wygodnej konfiguracji oświetlenia w bardziej rozbudowanych systemach. To, co mnie najbardziej zdziwiło w nowym chłodzeniu od Be Quieta, to brak offsetu dla procesorów AMD. Tym bardziej, że poprzednik, tańszy Lightloop, taki offset posiadał i dawał on mu bardzo dużą przewagę nad konkurencją. Pomyślałem sobie, coś tutaj jest nie tak, ale będę mądry i wezmę offset z Lightloopa i zamontuję na nim Silent Loopa 3, bo to jest przecież ten sam system montażowy. No i okazało się, że niestety się nie da. Nie da się, ponieważ jak zamontujemy sobie te brakiety z offsetem, to haczą one o bardzo dużą podstawę tego chłodzenia, blokopompy. I coś tutaj poszło nie tak. Wygląda to tak, jakby Be Quiet najpierw zaprojektowali tą dużą podstawę, blokopompę i potem zorientowali się, że tam offset nie wchodzi, więc no nie dajemy. Druga opcja jest taka, że bardziej zależało im na dużej podstawie kosztem zrezygnowania z offsetu, ale wątpię w to, ponieważ tam dosłownie brakują milimetry, więc nie wierzę, że nie dało się tego dostosować, bo na pewno by się dało. Tak czy inaczej uważam to za bardzo duży minus tego chłodzenia. Nie wiem, co tutaj się stało, ale droższa wersja premium nie posiada tego offsetu, a Lightloop z serii takiej Essential ten offset posiada. Na boku blokopompy zastosowano obrotowe złączki, które znacząco ułatwiają układanie chłodzenia w obudowie, eliminując problemy z kierunkowaniem węży. Same węże są oplecione i bardzo elastyczne, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Producent podaje ich długość na 40 cm, ale jeśli odliczyć złączki, sam wąż ma około 38 cm. To wartość na styk, jednak ze względu na konstrukcję bloku i sposób montażu, gdzie złączki zawsze będą po prawej stronie, nie stanowi to większego problemu podczas instalacji. W chłodzeniu zastosowano najnowsze flagowe wentylatory SilentWings 4, wyposażone w pełne narożniki, co ma na celu maksymalizację ciśnienia statycznego na chłodnicy. Są to wentylatory wysokoobrotowe, osiągające maksymalnie 2500 obrotów na minutę. Napędza je 6-polowy silnik, który zapewnia płynniejsze przejścia między polami magnetycznymi, co przekłada się na mniejsze wibracje i niższy pobór mocy. Łożyska typu FDB minimalizują tarcie do minimum, zapewniając długo bezproblemową pracę. Każdy wentylator ma 9 łopatek z charakterystycznymi żłobieniami. Żłobienia na łopatkach wentylatorów SilentWings 4 pełnią funkcję poprawiającą przepływ powietrza. Na powierzchni łopatki tworzy się warstwa graniczna. To cienka warstwa powietrza, której prędkość zmienia się od zera, bezpośrednio przy łopatce, do prędkości przepływu dalej od niej. Żłobienia działają jak drobne fale, które stabilizują tą warstwę graniczną i zapobiegają jej oderwaniu się od łopatki. Oderwanie warstwy, tak zwana separacja przepływu, powoduje niestabilności, wzrost oporu i generuje hałas. Dzięki żłobieniom wentylator działa sprawniej i ciszej, bo powietrze lepiej przykleja się do łopatki. Podobny efekt stosuje Noctua, która wykorzystuje tzw. Flow Acceleration Channels. Specjalne kanały na łopatkach, które lokalnie przyspieszają przepływ powietrza, pomagając utrzymać warstwę graniczną. Różnica polega na tym, że Be Quiet wykorzystuje falisty profil całej łopatki oddziałujący na cały przepływ przy powierzchni, podczas gdy Noctua skupia się na przyspieszeniu powietrza w wybranych punktach. Wentylatory mają płaskie, czarne przewody 4-pinowe PWM o długości około 50 cm. Nie obsługują łączenia szeregowego, ale w zestawie znajduje się splitter, który umożliwia ich podłączenie do jednego złącza. System montażu dla platformy Intela pozostał bez zmian. Na początku przygotowujemy backplate. Wkładamy śruby w odpowiednie otwory i stabilizujemy je za pomocą gumowych o-ringów.
Następnie przykładamy backplate od tylnej strony płyty głównej. Kolejnym krokiem jest dokręcenie 4 metalowych dystansów. Należy je mocno przykręcić, ale nie trzeba się obawiać, ponieważ podkładki chronią płytę główną przed uszkodzeniem. Potem umieszczamy metalowe wsporniki, odpowiednio je orientując i przykręcamy za pomocą 4 śrub, zwracając uwagę, by użyć otworów pasujących do danego sokietu. Na koniec nanosimy pastę termoprzewodzącą, przykładamy blokopompę i przykręcamy ją do momentu wyraźnego oporu. Montaż chłodzenia na platformie AMD jest zdecydowanie prostszy. Wykorzystujemy fabryczny backplate, który jest już przymocowany do płyty głównej. Na otwory backplate'u zakładamy 4 plastikowe tuleje, a następnie montujemy metalowe wsporniki, które przykręcamy za pomocą 4 śrub. Po wykonaniu tych kroków nanosimy pastę termoprzewodzącą i przykręcamy blokopompę do momentu wyraźnego oporu. Testy na platformie LGA 1700 zaczynamy od obciążenia 190 W. Na maksymalnych obrotach widać lekką poprawę względem poprzednika, ale niestety kosztem wyższego poziomu hałasu. Jednocześnie nowemu Silent Loopowi nadal sporo brakuje do najwydajniejszych jednostek 360 mm. Testy z normalizacją pokazują jednak, że z wydajnością nowego Silent Loopa jest coś nie tak. Przy normalizacji do bardzo niskiego poziomu hałasu, na poziomie 35 dB, musiałem obniżyć obroty pompy do 70%, ponieważ sama pompa, bez wentylatorów, generowała ponad 35 dB. Tutaj niestety wydajność pozostawia wiele do życzenia i wypada gorzej niż w poprzedniku. Przy wyższym poziomie hałasu wpływ pompy na ogólny hałas jest już mniejszy i wydajność zrównuje się z Silent Loopem 2. Jednak nie tego oczekiwaliśmy od nowego flagowca Be Quieta. Identyczną sytuację obserwujemy przy testach z obciążeniem 230W. Test, który tak bardzo lubicie, czyli z wentylatorami Noctua A12X25, pokazuje ciekawą rzecz. Oba chłodzenia, Silent Loop 2 i 3, osiągają identyczną wydajność. Z tą różnicą, że trójka uzyskała ten sam wynik przy minimalnie niższych obrotach wentylatorów, z uwagi na głośniejszą pompę. Może to sugerować, że przy identycznych obrotach wentylatorów wydajność Silent Loopa 3 byłaby minimalnie lepsza. Tak jak wspomniałem, głośność pompy jest tutaj sporym minusem. Kluczowe będą jednak próbki dźwiękowe i wykresy częstotliwości, które zobaczycie w dalszej części materiału. Testy na platformie AM5 zaczynamy od Ryzena 5 7600X. Wydajność przy maksymalnych obrotach jest poniżej oczekiwań. Słabe osiągi i bardzo głośna praca chłodzenia to ostatnie, czego chcemy. Przy normalizacji do bardzo niskiego poziomu hałasu, podobnie jak w przypadku Intela, musiałem obniżyć obroty pompy do 75%. Wydajność na poziomie Fortisa 5 to naprawdę słaby rezultat. Przy wyższym poziomie hałasu wyniki plasują się na poziomie przeciętnych chłodzeń 240 mm. Dlaczego wydajność na Ryzenie 5 7600X wypada tak słabo? Mam pewną teorię i wygląda na to, że Silent Loop 3 ma bardzo wydajną pompę, która zapewnia wysoki przepływ cieczy. Niestety generuje ona też sporo ciepła, które oddaje do układu. Ryzen 5 7600X oddaje z kolei bardzo mało ciepła, więc każdy dodatkowy stopień pochodzący od samej pompy znacząco wpływa na wynik końcowy. W przypadku bardziej wymagających procesorów, które same generują dużo ciepła, te dodatkowe nagrzewanie cieczy nie ma już aż takiego znaczenia. Dlatego właśnie przy Ryzenie 9 7900X widać dużą poprawę wydajności. Na maksymalnych obrotach chłodzenie wypada już znacznie lepiej, choć nadal można było oczekiwać czegoś więcej. Przy normalizacji do 33 dB wydajność na poziomie Fortisa 5 to już tylko wspomnienie. Jednak flagowy model od Be Quieta nie ma podejścia do swojego tańszego brata, Light Loopa.
Bliżej mu tak naprawdę do Light Loopa w wersji 240 mm niż do tej 360. Niemal identyczna sytuacja występuje przy normalizacji do 38 dB. I ponownie, przy wyższym poborze mocy rezultaty pozostają niemal niezmienione. Jeśli chodzi o temperaturę sekcji zasilania, również nie ma powodów do zachwytu. Przeprowadziłem dodatkowe testy na platformie Intela przy normalizacji do 35 dB. Oprócz standardowego scenariusza z pompą ustawionym na 70%, dodałem test z obrotami pompy obniżonymi do 50%. Taka konfiguracja pozwoliła nieco zwiększyć prędkość wentylatorów, a mimo niższych obrotów pompy finalna wydajność pozostała na identycznym poziomie. Pokazuje to, że redukcja prędkości pracy pompy nie ma istotnego wpływu na ogólną efektywność tego chłodzenia. Silent Loop 3 to chłodzenie, które świetnie wypada pod względem jakości wykonania. Be Quiet zadbał tutaj o wszystkie detale, o estetykę i ogólną jakość konstrukcji. Na plus zasługuje także możliwość wymiany płynu czy dolania płynu do konstrukcji bez utraty gwarancji i ogólna akustyka po dostrojeniu. I tutaj przechodzimy do sedna, ponieważ domyślne ustawienia pompy, czyli 100%, a przypominam, że jeśli podpinamy pompę pod
płytę główną, to zawsze ona jest ustawiona na 100% z domysłu. Wydajność, to znaczy wydajność akustyczna jest bardzo słaba i tą pompę po prostu słychać. Jest to jednocześnie taki dźwięk, który może trochę odbiegać od takiej typowej pompy głośnej, którą znamy z chłodzeń AIO i to na pewno będziecie słyszeć na próbkach dźwięku. Tak czy inaczej pompę słychać i wymaga ona dostrojenia. Wygląda na to, że Be Quiet dał bardzo wydajną pompę, która niestety na maksymalnych obrotach jest głośna. Ale obniżenie obrotów pompy nie wpływa tak mocno na wydajność. Dzięki temu będziemy mogli wyżej dać wentylatory, akustyka będzie lepsza, a wydajność, tak jak pokazałem na dodatkowych testach, w ogóle się nie zmienia, więc jest to chłodzenie, które wymaga tego, abyśmy nad nim posiedzieli i dostroili sobie, znaleźli ten złoty środek, jeśli chodzi o obroty pompy, a to dla takiego przeciętnego użytkownika może być po prostu za trudne. Mimo to wydajność w stosunku do poprzednika nie drgnęła i to jest zastanawiające i według mnie nie jest to przyczyna pompy, wentylatorów czy chłodnicy, a cold plate'u. Zobaczcie, że podstawa w tym chłodzeniu jest bardzo duża i według mnie Be Quiet skupił się, aby dostosować tą podstawę do procesorów typu Threadripper, które są dużo większe od takich typowych mainstreamowych procesorów. I co to za sobą niesie? Jeśli mamy podstawę taką dużą, i mamy Threadrippera, nie możemy zastosować identycznej wypukłości podstawy jak przy mniejszym cold plate i mniejszych procesorach, bo to po prostu inaczej się skaluje. I przez to, że Be Quiet zapewne dostosował wypukłość podstawy, docisk do Threadripperów, cierpią na tym mniejsze procesory, które są wrażliwe na takie rzeczy i niestety wydajność jest jaka jest, ponieważ według mnie nie da się dostosować takiej dużej podstawy, żeby dobrze się stykała z Threadripperem i jednocześnie z procesorami typu LGA 1700 czy AMD AM5. Więc według mnie tutaj jest pies pogrzebany i zobaczcie, że dodatkowo nie mamy tutaj offsetu dla AM5, co również jest zastanawiające. Nie wiem, z czego to wynika, dałem swoje przypuszczenia, ale kto wie, jak jest naprawdę. Tylko inżynierowie Be Quieta. Podsumowując, Silent Loop 3 to ciekawy produkt, ale bardzo specyficzny dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Jeśli zależy Wam na Be Quietie, na jakości wykonania, na designie, tak jak wspominałem, jest świetny i sam bym wsadził to do mojego komputera i lubicie pobawić się ustawieniami, obniżyć sobie obroty pompy, to możecie zastanowić się nad tym chłodzeniem, ale nie oczekujcie najwyższej wydajności. Coś za coś w tym przypadku. Jeśli zależy Wam na wysokiej wydajności na konsumenckich procesorach, to ten produkt nie spełni Waszych oczekiwań i znajdziecie lepsze propozycje. Konkurencja, czy nawet poprzednia wersja Silent Loopa i tańszy Light Loop zapewniają lepsze osiągi na konsumenckich jednostkach. To chyba wszystko ode mnie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym chłodzeniu i do następnych filmów. Na razie, cześć!